Cześć! W tym filmie pokażemy Wam Sewillę, stolicę Andaluzji. To stąd w 1493 roku wyruszył Krzysztof Kolumb w swoją drugą wyprawę do Ameryki, a jego grobowiec znajduje się dziś w sewilskiej katedrze. Przez ponad 2 stulecia Sewilla miała wyłączność na handel z Nowym Światem, a jej znaczenie gospodarcze było większe niż Madrytu. To miasto, w którym mieszają się wpływy rzymskie, arabskie i chrześcijańskie. To dawna stolica muzułmańskiej Al-Andalus, później potęga hiszpańskiego imperium. Flamenco nie jest tu atrakcją dla turystów, to element lokalnej tożsamości. W tym odcinku pokażemy najważniejsze miejsca Sewilli: katedrę z Giraldą, królewski Alcázar, plac hiszpański, dzielnicę Santa Cruz oraz nowoczesny metropol Parasol. Cześć, witamy z Sewilli, stolicy Andaluzji. Jest to jedno z najgorętszych miast Europy. Temperatury sięgają tutaj nawet 46 stopni. Sami żeśmy tego doświadczyli, jak byliśmy tutaj po raz pierwszy w 2021 roku. Akurat trafiliśmy na antycyklon Lucyfer. Zaczynamy zwiedzanie, zapraszamy. Zaczynamy od katedry Najświętszej Maryi Panny i od razu bardzo ważna uwaga: rezerwujcie bilety jak najwcześniej. My robiliśmy rezerwację z 5-dniowym wyprzedzeniem i bilety były dostępne już tylko na ostatni dzień naszej podróży. Sama katedra to największa gotycka katedra na świecie i jedna z największych świątyń chrześcijańskich w ogóle. Powstała w XV wieku na miejscu dawnego meczetu Almohadów. Według przekazu kapituła miała powiedzieć: zbudujmy tak wielką świątynię, by przyszłe pokolenia uznały nas za szaleńców. Świątynia ma ponad 11 000 m2 powierzchni. Jej wnętrze imponuje skalą: ogromne wysokie nawy i monumentalny ołtarz główny. W katedrze znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba, sarkofag niesiony przez 4 alegoryczne postacie symbolizujące dawne królestwa Hiszpanii. Badania DNA z 2006 roku potwierdziły, że szczątki należą do Kolumba, choć część jego kości znajduje się także w Santo Domingo. To nie tylko świątynia, ale symbol potęgi Sewilli w czasach, gdy była centrum handlu z Ameryką. Giralda to reprezentacyjna wieża tej świątyni. To dawny minaret meczetu z XII wieku, wzniesiony przez dynastię Almohadów jeszcze w czasach muzułmańskiej Sewilli. Po rekonkwiście nie został zburzony, przekształcono go w dzwonnicę katedry. To jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury almohadzkiej w Hiszpanii. Wieża ma około 104 metry wysokości. Co ciekawe, na szczyt nie prowadzą schody, lecz 35 ramp. Zostały zaprojektowane tak, aby muezzin mógł wjechać konno, by wzywać wiernych na modlitwę. Renesansowa nadbudowa z XVI wieku odróżnia się stylistycznie od surowej arabskiej podstawy. Na samym szczycie znajduje się 4-metrowa figura zwana El Giraldillo i to od niej pochodzi nazwa całej wieży. To właśnie Giralda stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Sewilli i wzorem dla wielu późniejszych wież w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej. Plaza del Triunfo to niewielki plac, ale jedno z najważniejszych historycznie miejsc w Sewilli. Znajduje się tuż obok katedry, Giraldy i Alcazaru, w samym sercu dawnego centrum władzy. Nazwa placu pochodzi od barokowego monumentu Triunfo de la Inmaculada, wzniesionego w XVIII wieku jako wotum dziękczynne po trzęsieniu ziemi w 1755 roku. Katastrofa, która zniszczyła Lizbonę, mocno odczuwalna była także w Andaluzji, ale Sewilla uniknęła większych zniszczeń. Pomnik przedstawia triumf niepokalanego poczęcia i jest wyrazem silnego kultu maryjnego w mieście. Przy placu znajduje się także Archiwum Indii. Główne Archiwum Indii powstało w XVI wieku i od tamtej pory przechowuje dokumenty związane z hiszpańską działalnością w Ameryce. Od listów Krzysztofa Kolumba po raporty konkwistadorów i księgi handlowe.
to jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o kolonialnej historii Nowego Świata. Budynek sam w sobie jest renesansową perełką. Dawny Casalon de Mercaderes, czyli giełda kupców, został przekształcony w archiwum. W środku znajduje się ponad 43 tysiące dokumentów i 80 milionów stron, dokładnie uporządkowanych chronologicznie i tematycznie. Ciekawostka. Nazwa Archiwum Indii może mylić, bo w rzeczywistości dotyczy Ameryki. Wynika to z faktu, że odkryte przez Kolumba tereny na początku uważano za Indię, a rdzennych mieszkańców nazywano Indios. Nazwa pozostała i funkcjonuje do dziś, choć dokumenty dotyczą całego Nowego Świata. Alcázar w Sewilli to królewski pałac, który rozpoczął życie jako forteca muzułmańska w IX wieku. Również do tej atrakcji mamy taką samą radę jak w przypadku katedry. Rezerwujcie bilety jak najwcześniej. Z czasem Alcázar rozbudowywano w stylu mudéjar, łącząc arabskie zdobienia z gotyckimi i renesansowymi elementami. To jeden z najpiękniejszych przykładów architektury islamskiej w Hiszpanii, przetrwałej w oryginalnej formie. Pałac składa się z kilku dziedzińców, z których najbardziej znany jest Patio de la Doncellas, zdobiony mozaikami, marmurem i misternie rzeźbionymi łukami. Każdy detal ma symboliczne znaczenie. Powtarzające się wzory geometryczne i roślinne wyrażają harmonijną strukturę świata według tradycji islamu. Alcázar pełni funkcję rezydencji królewskiej do dziś. Monarchowie Hiszpanii nadal odwiedzają go podczas oficjalnych wizyt. W pałacu kręcono również sceny do popularnych produkcji filmowych i seriali, w tym do Gry o Tron. Spacerując po Alcázarze można poczuć zarówno historyczne znaczenie Sewilli, jak i wyjątkowe połączenie kultur, które kształtowały miasto przez wieki. Fabryka cygar to monumentalny kompleks z XVIII wieku, kiedy Sewilla była jednym z głównych europejskich ośrodków handlu tytoniem z Nowego Świata. Budynek powstał z myślą o masowej produkcji cygar. Kiedyś pracowało tu tysiące robotników, głównie kobiet, w charakterystycznych długich halach do zwijania tytoniu. Dziś w tym samym budynku mieści się Uniwersytet w Sewilli. Zachowano wiele oryginalnych elementów architektury, monumentalne wejścia, krużganki i wewnętrzne dziedzińce, które nadają kampusowi unikalny historyczny charakter. Ciekawostka, to właśnie w tej fabryce rozgrywa się akcja opery Carmen Georgesa Bizeta. Sceny z życia pracowników odzwierciedlają zarówno realia XVIII-XIX wiecznej Sewilli, jak i codzienną pracę w ogromnym przemysłowym kompleksie. Park Marii Luizy to największy park w Sewilli o powierzchni około 34 hektarów, powstały na początku XX wieku, który otacza Plac Hiszpański. Został zaprojektowany jako przestrzeń wystawowa i rekreacyjna dla Iberoamerykańskiej Wystawy Światowej w 1929 roku i nazwany na cześć królowej Marii Luizy, żony króla Alfonsa XIII. Park zachwyca bogactwem roślinności. Znajdziecie tu egzotyczne palmy, ogromne platanowce, fontanny i stawy z kaczkami i karpiami. Niestety w niektórych miejscach widać, że park jest dosyć zaniedbany. W parku znajduje się część elementów architektonicznych i dekoracyjnych z wystawy z 1929 roku, w tym pawilony i fontanny. To idealne miejsce na spacer, rower lub odpoczynek w cieniu drzew, a jednocześnie przestrzeń, w której historia Sewilli łączy się z naturą. Plac Hiszpański powstał w 1929 roku, również z okazji Iberoamerykańskiej Wystawy Światowej. Zaprojektowany w stylu neo-mudéjar przez architekta Aníbala Gonzáleza, jest jednym z najbardziej efektownych przykładów architektury secesyjno-andaluzyjskiej w Hiszpanii. Plac ma kształt półkola o długości około 200 metrów, z kanałem, po którym można przepłynąć łodzią, i mostkami zdobionymi ceramicznymi balustradami. Całość otacza monumentalny budynek z arkadami, w którym pierwotnie mieściły się biura wystawy. Wokół placu znajduje się 48 łuków z kafelkami przedstawiającymi wszystkie prowincje Hiszpanii, z charakterystycznymi scenami historycznymi i herbami. To jak mini podróż po całym kraju w jednym miejscu. Plac Hiszpański często jest także wykorzystywany w filmach i reklamach. Jego monumentalność i detaliczność sprawiają, że wygląda jak scenografia wyjęta z bajki.
Palacio de San Telmo to barokowy pałac z końca XVII wieku, pierwotnie siedziba Kolegium Nawigatorów Morskich, kształcącego oficerów floty hiszpańskiej. Budynek powstał jako wyraz potęgi Sewilli w czasach, gdy miasto było centrum handlu z Nowym Światem. Dziś Palacio de San Telmo jest siedzibą prezydenta rządu autonomicznego Andaluzji, co sprawia, że budynek łączy funkcję historyczną i polityczną. Elewacja pałacu jest bogato zdobiona rzeźbami, herbami i dekoracjami, które symbolizują zarówno potęgę monarchy, jak i związki miasta z żeglugą i kolonialnym handlem. Torre del Oro, czyli Złota Wieża, to XII-wieczna strażnica nad rzeką Guadalquivir, wybudowana w XIII wieku przez Almohadów. Jej pierwotnym celem było kontrolowanie dostępu do portu i obrona miasta przed atakami od strony rzeki. Wieża ma 3 kondygnacje. Dolną i środkową zbudowano w czasach muzułmańskich, a górną dodano w XVII wieku w stylu renesansowym. Nazwa złota pochodzi prawdopodobnie od połysku glazury lub metalicznego tynku, którym była pokryta, co w słońcu nadawało jej złocisty odcień. Dziś mieści się tu muzeum morskie, w którym można zobaczyć modele statków, historyczne mapy i eksponaty związane z żeglugą oraz handlem kolonialnym Sewilli. W ramach biletu wejściowego trzeba przekazać darowiznę, bez ustalonej wysokości. Z najwyższego poziomu wieży można podziwiać panoramę rzeki i miasta. Tutejsza Plaza de Toros to jedna z najstarszych i najbardziej znanych aren walk byków w Hiszpanii. Jej budowę rozpoczęto w XVIII wieku, a ukończono dopiero w XIX stuleciu, co sprawia, że obiekt łączy elementy baroku i klasycyzmu. Arena może pomieścić około 12 000 widzów. To tutaj tradycja hiszpańskiej korridy spotyka się z historią miasta i lokalną tożsamością kulturową. Arenę odwiedzają także turyści, a w muzeum znajdują się eksponaty poświęcone słynnym torreadorom, strojom i historii korridy w regionie. Bilety do muzeum są dość drogie, zresztą jak wszystkie wejściówki w Sewilli. Puente de Triana to jeden z najbardziej rozpoznawalnych mostów w Sewilli. Został zbudowany w połowie XIX wieku i łączy centrum miasta z dzielnicą Triana, historycznym sercem rzemieślników, garncarzy i flamenco. Triana była kiedyś odrębnym miastem, a most stał się symbolem połączenia dwóch światów: komercyjnego centrum Sewilli i artystycznej dzielnicy nad rzeką Guadalquivir. Muzeum Sztuk Pięknych w Sewilli działa od XIX wieku i jest drugim najważniejszym muzeum sztuki w Hiszpanii po Prado w Madrycie. Znajduje się w dawnym klasztorze, a sama zabudowa to przykład architektury barokowej i renesansowej. W muzeum zgromadzono przede wszystkim dzieła hiszpańskich mistrzów ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa andaluzyjskiego z XVII i XVIII wieku. Ekspozycja obejmuje obrazy religijne, portrety oraz sceny życia codziennego z epoki. Muzeum prezentuje także cenne rzeźby i dekoracje sakralne, które pokazują, jak sztuka baroku i renesansu kształtowała wyobrażenia mieszkańców Andaluzji. Co ciekawe, wstęp do muzeum jest darmowy dla mieszkańców Unii Europejskiej. Kolegiata Zbawiciela to drugi co do wielkości kościół w Sewilli po katedrze. Wejdziecie do niej na tym samym bilecie. Został wzniesiony na miejscu dawnego meczetu w XVI wieku i jest znakomitym przykładem architektury barokowej z elementami gotyckimi i mudéjar. Wnętrze zachwyca bogactwem dekoracji. Ołtarze boczne zdobią rzeźby i obrazy mistrzów andaluzyjskich, w tym dzieła Francisco de Zurbarrana. Centralny ołtarz główny jest monumentalny i bogato zdobiony, a ambona z marmuru i drewna to prawdziwe dzieło sztuki rzeźbiarskiej. Kościół pełnił funkcję religijnego i społecznego centrum Sewilli.
przeszłości organizowano tu procesje podczas Wielkiego Tygodnia, a dzisiaj pozostaje ważnym miejscem kultu i turystycznym punktem miasta. Metropol Parasol, znany też po prostu Las Setas, czyli Grzyby, to nowoczesna konstrukcja w centrum Sewilli, ukończona w 2011 roku. Jest to największa drewniana konstrukcja na świecie, mierząca około 26 metrów wysokości i 150 metrów długości. Projekt autorstwa niemieckiego architekta Jurgena Mayera ma formę falujących splecionych parasoli, które tworzą efektowny dach nad placem La Encarnación. Pod konstrukcją znajduje się targ, na który się wybierzemy, a na jej szczycie poprowadzono taras widokowy z panoramicznym widokiem na miasto i rzekę Guadalquivir. Podczas prac archeologicznych odkryto tu fragmenty rzymskiego i mauretańskiego miasta, które dziś można zwiedzać w muzeum pod parasolami, co czyni to miejsce wyjątkowym połączeniem historii i nowoczesności. Jako że to nasz drugi raz w Sewilli, to zdecydowanie doradzamy odwiedzenie tej atrakcji wieczorem, kiedy jest pięknie podświetlona. Oprócz podziwiania widoków z tarasu, warto również obejrzeć 10-minutowy film o Sewilli w sali ze specjalnym zakrzywionym ekranem. Tak jak wspominaliśmy, Mercado de la Encarnación znajduje się w samym sercu miasta, tuż pod nowoczesną konstrukcją Metropol Parasol, znaną jako Las Setas. To połączenie tradycyjnego targu i współczesnej przestrzeni miejskiej. Od rana mieszkańcy przychodzą tu po świeże owoce, warzywa, ryby i jamon iberico. Stoiska uginają się od lokalnych produktów z Andaluzji, a sprzedawcy często znają swoich klientów po imieniu. Są tu także bary i małe punkty z tapas, gdzie można spróbować świeżych owoców morza czy klasycznej tortilli. To fragment codziennego życia miasta. Autentyczny, głośny, pachnący przyprawami i świeżymi produktami. Jeśli chce się zobaczyć Sewillę nie tylko jako zbiór zabytków, ale jako żywe miasto, właśnie tutaj warto zajrzeć. Dom Piłata to rezydencja arystokratyczna z XV-XVI wieku, która łączy elementy architektury gotyckiej, renesansowej i mudéjar. Budynek powstał jako siedziba markizów i zyskał przydomek Dom Piłata ze względu na podobieństwo niektórych dziedzińców do opisanego w Jerozolimie domu rzymskiego prokonsula. Centralny punkt rezydencji stanowi dziedziniec Patio de los Naranjos z ozdobnymi kolumnami i fontanną, a wnętrza wypełniają kolekcje rzeźb, ceramiki i malarstwa. Wiele dekoracji i detali architektonicznych zostało przywiezionych z Włoch, co odzwierciedla zamiłowanie ówczesnej arystokracji do renesansowej estetyki. Dom Piłata słynie także z bogatych ogrodów, w których można podziwiać różnorodne rośliny i fontanny w tradycyjnym hiszpańskim stylu. To miejsce jest doskonałym przykładem połączenia europejskich wpływów i lokalnej sztuki, które charakteryzowały bogate rezydencje w Sewilli. Barrio de Santa Cruz to dawna dzielnica żydowska Sewilli, położona tuż obok katedry i Alcazaru. Jej wąskie, kręte uliczki tworzą labirynt, w którym łatwo poczuć atmosferę średniowiecznego miasta. Dominuje tu zabudowa w stylu andaluzyjskim, białe fasady, zdobione kafelkami patia i kwiatowe balkony. Dzielnica pełna jest ukrytych placów, małych kościołów i klimatycznych tawern, gdzie można spróbować lokalnych tapas. To także kolebka flamenco. W Santa Cruz powstało wiele legendarnych szkół i klubów, w których przez wieki rozwijała się ta tradycja. Spacer po Barrio de Santa Cruz to podróż w czasie, łącząca historię, architekturę i lokalną kulturę. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán to stadion piłkarski w Sewilli, domowy obiekt klubu FC Sevilla.
Został otwarty w 1958 roku i może pomieścić około 43 tysięcy widzów, jest więc jednym z największych stadionów Andaluzji. Stadion jest znany ze wspaniałej atmosfery podczas meczów. Trybuny znajdują się blisko boiska, a kibice słyną z głośnego i pełnego pasji dopingu. Obiekt gościł mecze Ligi Mistrzów UEFA, finały Pucharu UEFA i Mistrzostw Europy, co podkreśla jego międzynarodowe znaczenie. Stadion nazwano na cześć Ramona Sancheza Pizjuana, długoletniego prezydenta klubu, który odegrał kluczową rolę w jego rozwoju. To miejsce nie tylko sportu, ale i lokalnej dumy. Dla mieszkańców Sewilli mecze klubu FC Sevilla są niemal religijnym wydarzeniem. Nawet jeśli nie jesteście fanami FC Sevilla, to zdecydowanie warto tu zajrzeć. Muzeum jest ładne i ciekawie przygotowane. Przeniesiemy się jeszcze do dzielnicy Macarena. Przed nami Arco de la Macarena, jedna z nielicznych zachowanych bram dawnych murów miejskich. Jej początki sięgają czasów muzułmańskich, kiedy Sewilla była częścią Al-Andalus. To tędy przez wieki wjeżdżało się do miasta od północy. Dziś jest spokojnym, niepozornym świadkiem historii, ale kiedyś stanowiła element potężnych fortyfikacji. Tuż obok wznosi się Bazylika de la Macarena, świątynia z XX wieku, która dla mieszkańców ma znaczenie znacznie większe niż wiele starszych zabytków. W jej wnętrzu znajduje się jedna z najbardziej czczonych figur w Hiszpanii, Virgen de la Esperanza Macarena, nazywana po prostu La Macarena. Słynie z charakterystycznych kryształowych łez na policzkach i niezwykle bogatych, ręcznie haftowanych szat, które są regularnie zmieniane w zależności od okresu liturgicznego. Podczas Wielkiego Tygodnia to właśnie stąd wyrusza jedna z najważniejszych i najbardziej emocjonalnych procesji w całym mieście. Potrafi trwać kilkanaście godzin, a tłumy wiernych towarzyszą figurze przez całą noc. To miejsce świetnie pokazuje, czym jest Sewilla, miastem, w którym średniowieczne mury stoją obok żywej, głęboko zakorzenionej tradycji religijnej. Historia i emocje spotykają się tu dosłownie kilka kroków od siebie. Kilka minut spacerem od Bazyliki Macareny i średniowiecznej bramy miasta znajduje się miejsce, w którym dziś zapadają decyzje dotyczące całej Andaluzji. Parlament Andaluzji mieści się w dawnym Hospital de las Cinco Llagas, monumentalnym renesansowym kompleksie z XVI wieku, który przez stulecia był jednym z największych szpitali w Europie. Surowa, symetryczna bryła, obszerne dziedzińce i krużganki bardziej przypominają pałac niż dawną placówkę medyczną. To miejsce świetnie domyka opowieść o dzielnicy Macarena. Kończymy naszą podróż po Sewilli, mieście pełnym kontrastów, gdzie monumentalne zabytki spotykają się z nowoczesną architekturą, a historia splata się z lokalną kulturą. Od imponującej katedry i Giraldy, przez królewski Alcázar, urokliwe dzielnice i plac hiszpański, aż po nowoczesny metropol Parasol, Sewilla pokazuje, jak bogata i różnorodna jest jej tożsamość. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować własną podróż i odkryć Sewillę po swojemu. Zapraszamy też na nasze filmy o pozostałych zakątkach Hiszpanii. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, przypominamy o subskrypcji, łapce w górę, podbiciu filmu i napisaniu komentarza. Te niewielkie gesty bardzo pomagają w rozwoju kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!